7 najlepszych przekąsek z Żabki. Koniecznie obejrzyjcie ten odcinek do końca, bo najfajniejszą przekąskę pokażę Wam na samym końcu. Na pierwszy ogień idzie serek wiejski. Generalnie świetny produkt, zwłaszcza jeżeli połączymy go chociażby z pomidorem czy ogórkiem. Świetny skład, 28 gramów białka w opakowaniu 200-gramowym, więc można się tym naprawdę najeść i zrobić z tego porządny posiłek. Ma to niecałe 5 gramów węglowodanów, czyli niecała łyżeczka, no i trochę soli, ale od niej nigdy nie uciekniemy. No i oczywiście 185 kilokalorii, czyli jest to fajny posiłek, żeby się najeść, a przy okazji ma niską gęstość kaloryczną i mało kalorii. Produkt numer 2, czyli jedna z moich ulubionych przekąsek, makrela w pomidorach. Można ją dostać w bardzo wielu miejscach, nie tylko w Żabce. Świetna przekąska, 17 gramów białka, prawie 2 gramy soli, prawie 10 gramów węglowodanów, czyli tyle co 2 łyżeczki, ale możesz to po prostu wziąć i zjeść widelcem. Przekąska numer 3, czyli kanapka Tomcio Paluch, ale na chlebie proteinowym. Mamy tu od 26 do 28 gramów białka i od 16 do 17 gramów węglowodanów. Niestety około 2 gramów soli w takiej porcji, no ale od tego nie uciekniemy, dlatego staramy się produktów przetworzonych i gotowych jeść jak najmniej, bo ta sól po prostu dodawana jest wszędzie. I pamiętajmy, sporo niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Największa zaleta to to, że nie ma konserwantów. Produkt numer 4, często wybierany, skyr jagodowy marki Piątnica. To też typu islandzkiego. Co tu jest? Prawie 15 gramów białka, czyli sporo, ale aż 16,5 grama węglowodanów, czyli ponad 3 łyżeczki cukru po prostu dodane, bo niestety to są wszystko cukry proste. Z plusów prawie 0 soli, bardzo mało kilokalorii, no i można to też szybko zjeść i się tym na jakiś czas najeść. Produkt numer 5, czyli migdały albo inne orzechy. To, co jest z nich najfajniejsze, to to, że jest masa białka, olbrzymie ilości niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, które pomagają z cholesterolem i masa błonnika regulująca funkcję jelit. Największy minus to to, że sprzyjają tyciu, dają niewielką sytość i mają bardzo wysoką gęstość kaloryczną. Przekąska numer 6, czyli śledzik na raz. Dość fajny produkt, ma prawie 10 gramów białka, prawie 0 węglowodanów, ale największy minus to są aż 3 gramy soli i prawie 300 kilokalorii. Także nie jest to dobry produkt, jeżeli masz nadciśnienie albo próbujesz schudnąć. Produkt numer 7, czyli kabanosy. Mają one bardzo dużo białka. W tym przypadku prawie 35 gramów, czyli horrendalnie dużo. Jest to duży plus, tylko pamiętajmy o tym, że mają bardzo dużo kwasów tłuszczowych nasyconych, także niekoniecznie dobre na cholesterol. Prawie 4 gramy soli, także przy nadciśnieniu też nie za dobrze, a kaloryczność kosmiczna, ponad 650 kilokalorii w takiej porcji, także na redukcji masy ciała to też nie jest dobry wybór. Czy to już jest koniec? A może gratisowa przekąska numer 8? Na przykład coś takiego, koncentrat białka serwatkowego z mlekiem. Gotowa porcja, która może stać gdziekolwiek. Nie musi stać w lodówce, może stać w szafie, w samochodzie, w pracy. Świetna przekąska. Nie dostaniesz tego w Żabce. Musisz to sobie wziąć i zamówić wcześniej. Dlatego automatyzacja, dlatego planowanie, o którym tak dużo mówię. Kupuję zazwyczaj takie kilka zgrzewek, 26 gramów białka i no niestety aż 15 gramów węglowodanów, czyli mniej więcej 3 łyżeczki, ale jest to bardzo proste, fajne, smaczne i sycące. Posiłek potreningowy jest to świetne rozwiązanie.